To jest zarąbisty temat. Dostałem cynk, moi drodzy, o wiosce Menuitów. They're the old order type. They only use horses, and they don't like cameras either. They say that's for the world, right? So. Witam Państwa bardzo serdecznie w 5. odcinku, czyli odcinku To jest zarąbisty temat. Dostałem cynk, moi drodzy, o wiosce Menuitów. Menuici w XVI wieku tworzą odrębną grupę religijną anabaptystów. Czekajcie, zatrzymam, bo szefu kosi. Przepraszam, z tematu na temat przeskakujemy. Ostatnio kupowałem tutaj wodę i Chińczyk mnie oszukał. Woda kosztuje mniej więcej tam 3,50, a oszukał mnie na 8 zł. Czujecie to? Jacy Chińczycy są? Powiem wam, że to jest naprawdę straszne w podróży, że pewne nacje poznajesz w zupełnie innych okolicznościach. Kurza mnie to, jak mnie oszukują. Czujecie? Bo jest tutaj trochę turystów, przyjeżdżają i w sensie no wyciągają od nich taki hajs. Głupie to jest, nie lubię tego. O, a dzisiaj ta woda jednak kosztuje 5 zł. Ja wam powiem, że nie na moje nerwy to podróżowanie. Zaraz wam skończę ten temat Menuitów. Czarinka belizyjska poszła. My idziemy w tęże stronę. Temat Menuitów. Moi drodzy, kieruję w tąże stronę kamerę, żebyście zobaczyli, co się dzieje tutaj w Belize City i żebyście lepiej słyszeli mnie. Więc tak, temat Menuitów w Europie rozpoczął się mniej więcej w XVI wieku. Jest to odłam religijny anabaptystów. I z jakich krajów? Niemcy, Holandia, Szwajcaria. No i w XVIII wieku caryca Katarzyna zaprosiła Menuitów do siebie. No ale Menuici tam się nie odnaleźli. No bo tutaj chodzi o to, że oni szukali terenów, gdzie dadzą im warunki do życia. No pracowici ludzie, niesamowicie pracowici. No i się okazało, że w Rosji nie mogli zabawić dłużej. Tak pokrótce wam mówię, więc zaczęli szukać innego miejsca. No i przybyli do Meksyku. W Meksyku krok po kroku zaczęli się osiedlać, ale okazało się, że to też nie jest ich miejsce. I rząd Belize zaprosił ich. Ale zaprosił ich dlaczego? O tym wam powiem w odcinku. Jedziemy. Dlaczego uciekali Menuici ze swoich krajów? Dlaczego akurat znaleźli się w Belize? Kiedy się znaleźli w Belize? Co się wydarzyło, jak żyją. Dostałem cynk, gdzie, jak i dlaczego i właśnie tam jedziemy. Więc zostawcie łapeczkę, komentarz i rzecz jasna, moi drodzy, poczta sandałowa to jest bardzo ważne, żeby odcinki z Belize szły jeszcze dalej i jeszcze szerzej, dalej i szerzej, o właśnie. No więc lecimy. Ja tam dzisiaj nie chcę nic mówić, ale dzisiaj do pokonania mamy 100 kilometrów, żeby dojechać do tej wioski Menuitów. No i powiem szczerze, że nie wiem, czy mnie wpuszczą tam. No ale kto nie próbuje, ten szampana nie pije. Prawda, że dziewczyny? Skoczyłoby się, co? Do rzeki. Ale miałoby się wtedy krokodyla na sandale. Ogólnie Belize, tak jak wspomniałem na wcześniejszych odcinkach, pretenduje na bardzo wysoką pozycję w kierowniczym rankingu krajów, w których łatwo, przyjemnie łapie się stopa. Naprawdę tutaj idzie to, powiedziałbym, wzorowo. 2 km jeszcze na wylotówkę, ale to zaraz migniemy, że tak powiem. Ale ciekaw jestem, powiem szczerze, że ciekaw jestem, czy mnie Menuici wpuszczą do tej wioski. No bo społeczność menuicka jest zamknięta i odizolowana. Można powiedzieć troszkę siema mordula. Można powiedzieć troszkę tak jak Amiszowie. Niemniej jednak no podobny system. Ochrona wartości społeczno-kulturowych, religijnych przed światem, który pędzi. Jednak na tym etapie odcinka to po prostu, moi drodzy, nie dajmy się zniszczyć podczas podróży autostopem. Szanowni Państwo, my w prawo, Belmopan, stolica kraju. Do Belmo... O, jest salamandra, witaj! My do Belmopan nie będziemy się kierować z prostej przyczyny. Poświęcę ten czas na Menuitów, a później będę się kierować do małej wioseczki przy granicy z Gwatemalą. Ponieważ no kolejna seria po Belize to będzie Gwatemala. Ale się zamotałem, siema.
Hello. Ty, kolejna seria, powiem wam, będzie z tego, z Gwatemali. Zaplułem się. Coś mnie rozproszyło. Z Gwatemali, moi drodzy. Tak jest. Cieszę się z tego tytułu, bo Belize okazuje się dość drogie. Serwis funeralny pojechał. Mordo, nie, to jeszcze nie ten czas. Wyśmienita wylotówka dla autostopowiczów. Witam. Czy machnięciem głową zatrzymałem auto? Nie, tutaj jest próg zwalniający. Zobaczcie, jak ładnie. Zatoczka, wszystko jest jak trzeba. Jak nie będzie szło, to jest ten kościół. Kościół jest, można się pomodlić. Wyobrażacie sobie, że ja wczoraj w nocy łapałem stopa do tego hoteliku, gdzie byłem. A w tym hoteliku, ale faza. Powiem wam, teraz mam chwilę czasu, to opowiem. Ten odcinek może być nieco dłuższy, ale będzie taka mieszanka tematów, więc nie będziemy się nudzić. Słuchajcie, przychodzę, melduję się w hoteliku, jest klimatyzacja, wszystko elegancko, z tym moim koleżką z Francji, którego poznałem również. Później pod wieczór wracam i się okazuje, że goście, ci właściciele, menadżerowie przynieśli nam wiatraki, że klimatyzacji nie ma. Ja zachodzę, pytam, przepraszam, mówię, no zabukowane z klimatyzacją, a to teraz wiatraki? No mówię, to tak nie tego, nie... To chyba nie o to chodzi, nie? W sensie, że nie można zmieniać zasad bookingu w trakcie. On mówi, nie, jeśli chcecie, to możecie ogólnie dopłacić $5 amerykańskich, czyli tam 20 zł za klimatyzację. Ja mówię, no ale przecież my zabukowaliśmy z klimatyzacją. I ten ziomek mój też taki wkurzony, że z klimatyzacją, a klimatyzacji nie ma. No i ja mówię, ty, no jak zabukowaliśmy do tego menadżera, no to chcemy z klimatyzacją. A on do mnie mówi, to jest błąd na bookingu, jeśli chcecie, to możecie dopłacić. Ewidentny scam, ewidentne próbowanie wyciągnięcia większej ilości pieniędzy. Nie wypocząłem z wiatrakiem, bo był głośny i no było po prostu gorąco, moi drodzy, i wysoki poziom wilgotności, jednak klimatyzacja osusza to powietrze. Więc taka nieprzyjemna sytuacja. Hola, amigo. My name is Thomas. Travis. Travis, nice to meet you. Moi drodzy, hello Travis, thank you so much for pick up me. You are the Belize people, they are so friendly and amazing. Yes, they are. Yes, we are. You yes, are. We are. And the life here. Can I ask you about the life? Sure. How it's gonna be here life in Belize? It's easy, it's hard, it's like medium. Life in Belize, it's not hard. It's not hard. It's not hard because there are many opportunities in Belize. Many opportunities. Some people don't work because they choose not to. But in Belize, there are many opportunities. Like farming. Like farming. There's industrial. You know, there's many opportunities here. A lot of immigrants come to Belize. Chinese, Indian, Honduranian, Guatemalans, El Salvadorians. Many people come to Belize to get jobs. Cool. And Americans, they come also. Americans, plenty. they come to seek to retire. A lot of foreigners come to Belize to retire because it's such a beautiful country. It's a peaceful country. There's no war in Belize. It's true. And what about the gangs? I read a lot gangs. The gangs is like 1%. Now they are not like, they not disturb the local people. No, they're not like the gangs in Belize are not like, you know, the El Salvadorian gangs, the MS-13s and those guys. Belize is way down there. Peaceful. It's peaceful. The gangs. The issues with the gangs is mainly internal. It's not towards civilians. Okay. You Perfect. know? Thank you so much, Travis. No problem at all. Moi drodzy, jak widzicie, Travis mnie zabrał dosłownie po 10 sekundach podróży z panem Hindusem, który pracował kiedyś w LG, a teraz pracuje w supermarkecie i mówi, że praca tutaj przez 17 lat to jest, mówi, trochę nieetyczna, bo zarabiają kolosalne pieniądze, ale mówi, że wciąż jest legalna, więc siłą rzeczy piękne doświadczenie, naprawdę. Autostop tutaj, kłaniam się. Thank you so much, Travis.
Travis musi jechać do szkoły, bo jego syn się poczuł źle, musi wrócić. No niestety wysiadam i jadę dalej. Próbuję swojego szczęścia tutaj na takich bezdrożach belizyjskich. Powiem wam, że nie zdążyłem wysiąść, a już się złapało. Zobaczymy teraz, jak pójdzie. Czy ten gość mi się zatrzyma tak szybko, jak Travis mi się zatrzymał? To by było przegięcie już. W sumie dziękuję, że się nie zatrzymał, bo to by było już za szybko. Kolejny autostop złapany. Patrzcie, jaka ciężarówka. Jakie szczęście. Tutaj palca można włożyć. Ale zarąbiście się udało. Myślałem, że ziomek asfalt zedrze, jak się zatrzymywał. Ogień na tłoki! Ale zarąbisty ziom. 59 km jeszcze do celu, do wioski. Więc nie jest źle. Jest godzina 11:30 i działamy. Nie. Dzięki, Paweł. Zawsze jak załączam kamerę, to ciężarówka jedzie. Dostałem właśnie informację, że moją koleżankę, tą z Rumunii, która była na wcześniejszych odcinkach z Meksyku, to że ją skorpion dziagnął. I noga jest spuchła jak balon, a do tego jeszcze język zaczął puchnąć. Jakiś odczyn alergiczny. La demokracja. Z różnymi gatunkami. Ogólnie w Belize można spotkać jaguary, pumy, tukany, papugi, przeróżne, no i są jaskinie. Ale ogólnie wypady do tych jaskiń są jakieś takie koszmarnie. Pieniądze duże, no w sensie duże, nieduże. Czas na łapanie autostopa. Kontynuacja drogi. Powiem wam, że jest tak gorąco, że już mnie to męczy. Mojemu panu kierowcy palce odleciały, bo wsadził do motocykla coś i coś się stało. A my teraz jedziemy w stronę stolicy i proszę, moi drodzy, jest w klimatyzowanej budzie, więc jest bardzo przyjemnie. Pojechał. Elo. Jedyne, o czym teraz myślę, to jedzenie. Naprawdę. Zjadłbym coś, ale nie ma co. To jest najgorsze ogólnie w Belize, że żeby coś zjeść, no to przeważnie trzeba wjechać do miasta. A do miasta mi się nie chce jechać, bo to jest stolica. Chociaż stolica nie wygląda tak, jak wy sobie wyobrażacie, tylko Everest Indian. Tylko stolica wygląda bardziej tak mało miasteczkowo i wiejsko. Ale moim celem i waszym celem dzisiaj tego odcinka nie jest stolica. Cheetosy z Meksyku mnie uratowały, no bo naprawdę nie ma tutaj miejscówki z jedzeniem. Może po drodze jeszcze coś znajdę, to coś w szamie belizyjskiego, a tutaj jestem na takiej miejscówie nieopodal drogi, która jest wejściem do Parku Narodowego. Nie idę tam, ale podoba mi się, bo tutaj jest cień, spokój. Do miejscowości, do której jadę z Menonitami, zostało jeszcze 20 parę kilometrów. Mam nadzieję, że się uda dojechać na spokojnie i szybko się złapie stopa. A ewentualnie tam na miejscu też coś sobie zjem. Ciekaw jestem tylko, czy pozwolą mi zrobić filmy. Bo to jest dość ciekawe, bo ja nie wiem nic. Jakie są tam zasady, czy tam, wiecie, można wejść z kamerą, czy nie można, bo niektóre menonickie społeczności są bardzo zamknięte, a niektóre są takie bardziej otwarte na zmiany. Ale ja wam opowiem o tym wszystkim. Trzymajcie kciuki. Pewnego rodzaju sytuacje wymagają postępowych kroków, takich jak zażycie gwoździa. Gwóźdź w trasie to jest niczym witamina w trasie. Dlaczego? Ponieważ olejki eteryczne
gwoździa odstraszają m.in. komary i wszelkiego rodzaju owady, które mogą nam zaszkodzić. Coś mi przestało dobrze iść. Gorąco jak pierun. Kierowniku, czy ta ciężarówka będzie twoim tak zwanym belizyjskim wybawicielem? Niestety nie. Szanowni Państwo, jeśli ktoś może nazwać się szczęściarzem, to tylko kierownik, ponieważ właśnie złapaliśmy transport z rodziną Menuitów, którzy jadą dosłownie tam, gdzie my jedziemy. Idealne. Idealnie. Drodzy Państwo, jesteśmy już na terenach menonickich tutaj, które zostały przekazane właśnie we władanie tejże grupie religijnej i zobaczcie, jakie są rozległe. Pomijam, że teraz zaczyna padać deszcz, a ja siedzę na pace, ale zwróćcie uwagę, jakie gospodarstwa duże. Tutaj autostopowicza wiozę. Nie zmieniłem chyba szerokości, ale już pomijając, jadę sobie właśnie z Francuzami, którzy przez 4 lata mieszkają właśnie tutaj, Menuici, przeprowadzili się z Francji i żyją sobie właśnie tutaj w Belize, w takiej małej społeczności. No i pytam szefowej, która tam siedzi, mówię, czy można tutaj kręcić? Ona mówi, chyba tak. No więc też nie wiem za bardzo, z czym się zderzę, ale pokażę Wam mniej więcej, jak to wygląda tutaj już na wstępie. Ogólnie Menuici są w każdym kraju bardzo pożądani. Dlaczego? To jest ogólnie supermarket z narzędziami. Tutaj są traktory. Tu, gdzie jesteśmy, to się nazywa Spanish Look, czyli hiszpańskie, nie wiem, patrzenie na życie, coś w ten deseń. To chodzi o to, że no, Menuici wykorzystują akurat w tej części Belize, są bardzo otwarci, wykorzystują maszyny, korzystają z dobroci natury. Zobaczcie, Ford 6640. Stara, dobra maszyna. A dlaczego mówię, że Menuici są pożądani? Ponieważ Menuici pracują ciężko, dużo i stanowią pewnego rodzaju, można to tak nazwać, siłę roboczą, która napędza lokalną gospodarkę kraju. Dobra, więc dostałem zapro tutaj na miejscówkę coś przekąsić, posiedzieć, pogadać, a później stąd pójdziemy na miasto się poszwendać. Szczerze nie wiem się czego spodziewać, tak nowocześnie to wygląda. Dobrze jest, mordeczki. Lokalna restauracja tutaj w Spanish Look. Zobaczcie, można po prawej stronie moi ziomkowie, tutaj można kupić różne lody. Lody takie powiedziałbym, wszystko mnożcie przez 2 w dobrych cenach. Tutaj na przykład jakieś jedzonko, zaraz będziemy coś tutaj jeść. Powiem Wam szczerze, że w tamtej części Belize naprawdę było drogo. Tutaj się wydaje to naprawdę przyzwoite. Zamówiłem frytki, zamówiłem hamburgera z kurczakiem i proszę ja Was, cola zero. Powiedziałem Pani, że się śmieję, że nie będę gruby i Pani wyśmiała mnie. No. W każdym razie bardzo dobre jedzonko za jakieś, powiedziałbym, 20 zł. Bardzo tanio. Moi drodzy, tutaj przyszedłem zjeść i poznałem George'a. Hello George. Hello. I'm really glad you are Mennonite person. Yes. George, did you born here? No, I was born in Mexico. In Mexico? In Mexico City or different part? Chihuahua. In Chihuahua. Chihuahua State. And how many years did you live here? It's 65 now. 65 years. Yeah. I was 9 years when we came here.
So your parents, they born in Europe? No, they born in Canada, In Canada. but they moved to Mexico. Our grandparents They born in Canada, also. but And I guess their parents born in Russia, I guess. so the Mennonites, they come from Europe, from the what countries? German? Well, we speak Plattdeutsch, which they tell us it's from Holland originally. You know, our last names are a lot of them from Holland, Holland and German, probably, yeah? and some German, some Russian. Can we go around to see how it looks the life of the Mennonites? Yes, yes. And Mennonites, they are open for the foreigners like me? We here, yes, but we have another bunch. They're 10 miles that way. They're the old order type. They only use horses, and they don't like cameras either. They say that's for the world, right? So you are like modern Mennonites, Yeah, correct? here we have computers and everything. Yeah, Phones? phones. Yeah, iPhone. George, so this is graveyard. Yeah. 83, Johnny Wipe. How it's going when somebody die? It's like in the Christian tradition, or do you have some special tradition? Well, they take it to the church, and then they take it here, and they have a little speech here at the burial, and that's it. You know, bury it. Have a song there. You know. I think that's where the older people are. When they come here, they have like easy life to come to the country, to the Belize. No, at first we moved into a jungle. You know, this was jungle. Here call it- around. Yeah, it is called a tropical rainforest. Actually, I remember where we cleared the first acre of land. The government of the Belize give for Mennonites the land. No, we bought it here. This was a private property. Okay. Yeah. So you have your own rules. Yeah, we Here? made our own roads. If the roads is broken, who pay for the fix of the road? We do all that here. The community do all their road work and fixing roads too. So when they come here, first Mennonites, when they come from Mexico, and they have some rights. They give them rights to have their own schools. And at first there was no taxes here. The government didn't have a income tax either at that time. It was not yet installed, not yet arranged, right? So there was no social security taxes, no income tax or nothing. And So it was really good place to start. well, to in build in that sense, yeah. But we had problem to get market for produce. The population was not that much, and tourism was not hardly nothing here, and so it was hard for us to sell produce here to make money. Then, of course, in 1961, the Hurricane Hattie came, and they after that they had to construct the city, the town, the Belize City. They had more than half of the houses were broken down, right, from that hurricane. So they bought a lot of lumber from us here when we cleared the land. That helped us a lot to get income from that. Tutaj dla starszyzny, dla zasłużonych. Tutaj już obywatele, zwyklejsi, zwykli. Zwyklejsi może takiego słowa nie ma. Zwykli obywatele. Prosta deska. Czyli tak jak żyją Menuici. Nie wszyscy, bo tak jak widzicie, George korzysta z telefonu, ma samochód. Nie wszyscy Menuici żyją w starym stylu. Ale ta prostota naprawdę
przemawia do mnie. Jest taka bliska naturze. George, how it was when you was young? Your parents, they use the cars, they use the electrical equipment to work? No, we don't. My parents don't have electricity in the house. We had a wood stove, and we mostly used the tractor and trailer to go anywhere, No cars at the beginning, no. How it comes that the community of the Mennonites here in Spanish Look, they live like modern community, not like the old type of the lifestyle. You are modern, you have mobile phone, you know how to make picture, you know what is the YouTube, you have car. Well, at the beginning, we had some in the group that don't want cars and modern things, but most of them didn't have much against it, and it just get more modern until now, today. Well, at first we didn't have computers, but afterward it was okay. The businesses had computers, and then the smartphone came, and then everybody have computers, right? So this is time change. That's right. And also this equipment, they help a lot to grow up, to make a business. Yeah, like the phone, about the communication, like the car, like the tractors. Well, it does, and we don't know how much it does, because what helps us is if the population gets more. We have a lot of influx from Guatemala and Salvador. People come and live here, and the tourism has got really big. So we could sell a lot more produce, and that's what really, when you're talking about what helps in business, that we could sell more produce. That's what really did it for us here. So the Mennonites, they know perfectly how to do farming, how to care about the animals, how to produce the food, correct? Well, yeah, but naturally they have to learn everything. There's many things that took us many years till we got it sorted out. We do it correctly. And one time there was a disease with the chicken. And one time we had trouble growing the beans. There was a disease that would come and stop the beans from growing. And we had to look for the right kind of corn to plant, So all this, and the way you drain the fields and fertilize the fields, it took us many years to find out how best to grow it. Yeah. Well, when we came here, everything was imported in the way of the chicken meat, the eggs. They were all imported from the United States. So we started to grow it here, and we learned that we had to package it better, because if it doesn't look good as the one from imported, and so they wouldn't want to buy from ours. So we had to grade up everything, packaging and handling, and then the beans, they have to be very clean, otherwise they don't look like the American beans, and stuff like that. Yeah. So you sell products, food, only for the Belize, or also to Guatemala or in other countries? Up to now, the Guatemala have just here a year ago started buying chicken from us. But about 10 years ago, they started to buy cattle, beef cattle. But that's a big, quite big now. They're hauling a lot of cattle to Guatemala. There was a time when we get money from logging. If we cut lumber, we could sell some of that. And we did mechanical work, some, and some parts import, the tires we make money off. So we had actually a little bit of everything that kept it going. Otherwise, we wouldn't have made it here. I mean,
the produce was hard to come up with the quality, and then when we came up with more product, we couldn't sell it, so we had to slow down. So it was time to balance everything. So this is the local church, and the key is inside. Okay. Proszę. There, inside the door, there is key. So nobody closed the church. Nobody cared that somebody come inside and try to steal something. Not really here. There's nothing to steal except the chairs, but people wouldn't do that. How it was before, like 30, 40, 50 years ago? The people, the Mennonite people, they afraid about... Most of them wouldn't lock the door overnight. No. They didn't afraid about Belizean people? It did happen. We had some stealing, but normally they wouldn't attack the people. They would more just steal something and go, right? So there was some crime going on all the time, yeah, but very little. Very little. But the Belizean people, they accept you? Did you remember when you was young? Yeah, they very much. Of course, we were invited by George Price, the Prime Minister. Uh-huh. We've been told that he wanted farmers in Belize. That's why he invited the Mennonites. So, no, we had no resistance here. No. So the Mennonites... We were very welcome here. So the Mennonites, they are hard workers. Yeah, they are. But that's sweet. Wonder. So this is your church. Can you still get a good picture? Or yeah, it's okay. The men's, they choose the left or the right side. The men were on the left side. And how it's going in the Mennonite society when you have family? How many children usually the Mennonites they have? When I was younger, they had 6 is a small family. 12 is big, and some had up to 15. One man and one woman? One man and one woman. Is allowed to have 2 wives? No, not really. Did you know some family where they have 2, when the men have 2 wives? No, here in our community, nobody had 2 wives. But 12 children or 15 is a lot. Yeah. To feed them, teach them, is quite a lot. It is. Why like this? They need children to... Well, they wouldn't have children because they need them for work. They just don't use contraceptive because they were discouraged from the leaders to use contraceptives. What about now? So the community is growing up? Because now probably the young people, they don't want to have 15 children. No, nobody have 15 now. Nobody have 12 either. It's 2, 3, and 5, 6 the most. Yeah. Change a lot. Changed. So the community grow up now, or is going? Oh, they're still growing. George, do you think that Mennonite community, they should follow the old rules, they should keep the rules old, or they should follow the new world rules? Well, I think they should keep the good rules, but you know, as the humanity goes, they always have rules that they're not good, right? We should drop what we already know. They don't, you could say, not sustainable, not spiritual. We should change that. You know, we don't need those, right? But keep the ones that are good traditions, good habits. They are good, right? We shouldn't drop them. So people should be flexible. Flexible. You have to learn. I am 75 years old, and I am still learning every day. So some of the Mennonites, they don't want to change. They want to keep the old rules. Why? Well, we still have quite a bit of the
they call it, it's kind of like the old order or the old style, and they are afraid to change. Now, of course, they've been told by their elders to keep everything as is, but no, there are times we have to change something, and if we don't change it, the next generation will change it. So we would be better off we change what we need to change now, right? That's how I see it. And yes, they are afraid if they change anything, it will, they will get too modern and lose their tradition. Yeah. So what happened if they not decide to change? They move to another land? Yes, exactly. Half of them or so would move to another place or another country. Yeah, we have some from Belize, went to Nova Scotia, Canada, some to Costa Rica, and from that other group they went to Bolivia and some other countries even, yeah. Tutaj, moi drodzy, jeden z biznesów, wymiana opon, jeden z większych biznesów Menuitów w tej części właśnie Belize, który ma się bardzo dobrze w kraju i który no przoduje, i to pokazuje, jak elastyczni są Menuici w stosunku do biznesu. Mówię o tych nowych Menuitach, nie mówię tutaj o tych starych, którzy trzymają się kurczowo zasad, tylko mówię o tych, którzy podjęli próbę zmiany tego, co złe, na to, co dobre i przyszłościowe. The community bought a big piece of land, all under one title, is 17 or 19,000 acres. And then each farmer bought his acreage. And this very place here, the land was sold at $7 an acre. And now? You would have to pay $500,000 for an acre. Million of the American dollar or Belizean dollar? $500,000 Belizean, which would be $250. $250 American. $1,000. They are rich. You are rich, guys. Yeah, the center road, everything is expensive. Tutaj, moi drodzy, możecie zobaczyć, że Menonici tworzą różne sklepy, biznesy, jakieś kawiarnie, miejsca, gdzie możecie sobie kupić kurczaka, chleb. Otwierają się na inne, lokalne nacje, społeczności, wychodzą do nich. Dlaczego? Po to, żeby można było poszerzać grono odbiorców. Poszerzanie grona odbiorców po prostu polega na tym, że można zarobić więcej. Będąc w swojej społeczności, macie ograniczone pole zasięgu zarobkowego i jedna część Menonitów to zrozumiała, a inna część nie chciała tego zrozumieć. Tutaj macie wciąż wioseczkę, miasteczko Spanish Look. Możecie sobie zobaczyć, jak mniej więcej wygląda zboża. Nie, to chyba kukurydza po lewej stronie, nie widzę z tej odległości. Tak, to jest kukurydza, po prawej stronie pola i Menuici głównie zajmują się uprawą roli, ale tak jak widzieliście wcześniej, poszerzają swój zakres usług na w różne dziedziny, idą z duchem czasu. So the community of Mennonites, they have your own bank? They have a credit union now. Credit union. Okej, tutaj właśnie George mówi, że to jest nowa chata, więc trzeba zrobić zdjęcie. I prawda, bo faktycznie tak wygląda nowy dom nowego pokolenia, pokolenia Mennonitów, którzy się wyrwali z tych szponów tradycji. Bo jednak tradycja jest dobra do pewnego momentu, do momentu, w którym ta tradycja Cię nie blokuje. Czaritki pilnujące.
Before we milk by hand, now they do with machines. Proszę zobaczyć, jesteśmy, nie wiem jak się to nazywa, chlewnia, ktoś może mnie poprawić, gdzie system automatyczny doi krowę. Jest to biznes menuicki, biznes menuitów, którzy zdecydowali się używać nowoczesnej technologii. Krowy mleczne, krowy, które czekają na to, żeby zostały wydojone. To have a cow is still good business to survive. Yes, right now the milk is good price. Proszę zauważyć, że to są krowy mięsne należące również do menuitów. I ktoś może zapytać kierowników, czy menuici są bogaci? Uważam, że niektórzy tak, niektórzy nie, bo to jak w każdej społeczności. Jeden sobie lepiej radzi z biznesem, a drugi sobie gorzej radzi z biznesem. I rzecz jasna, musi być balans. Miejscowość, w której jesteśmy, a mianowicie byliśmy, Spanish Lookout, to miejscowość, do której pierwotnie w latach 50. przybyli menuici z Meksyku. Powiem wam, że można powiedzieć, że menuici to tacy nomadzi, którzy znaleźli swój dom właśnie tutaj w Belize. Ale to też nie jest tak do końca, ponieważ podróżują i szukają nowych obszarów do zasiedlenia. I co ciekawe, zaczynają się dzielić. Już się, myślę, że 20-30 lat temu zaczęli się dzielić na tych, którzy są konserwatywni i na tych, którzy idą z duchem czasu. No i George to jest oczywiście ten człowiek, który reprezentuje tą grupę nową, tą grupę ludzi, którzy idą z duchem czasu, ponieważ menuici, którzy są tradycjonalistami, nie dopuściliby mnie do tego, żeby wyciągnął kamerę i nagrał ich otoczenie wokół i nagrał po prostu ich tak jakby życie. Może by dopuścili, ale musiałbym mieć znajomości, kogoś protegowanego. Pewnie da się to zrobić, ale tak z ulicy jak dzisiaj, bo ja po prostu George'a to wykopałem spod ziemi dosłownie. To jest, moi drodzy, droga, którą przyjechaliśmy na stopa do Spanish Lookout, czyli w tamtą stronę. Jestem tutaj przy drodze, ponieważ George ma jakieś spotkanie, o którym zapomniał, a jestem przy drodze, ponieważ Spanish Lookout to takie centrum, do którego przyjeżdżają menuici z różnych wiosek bądź miasteczek, bo miasto to brzmi jak takie wielkie. Ten Lookout ma mniej więcej 1800 obywateli. No i tak stoję przy drodze, bo może ktoś się, jakiś menuita tradycyjny nawinie, to wam pokażę. A jak nie, no to rzecz jasna zrobię przebitkę z filmów, jakichś z dokumentów, które gdzieś już ktoś tam miał okazję nakręcić, tak żebyście zobaczyli, na czym polega ten tradycjonalizm. Tutaj widzicie tradycyjny powóz menuicki. I człowiek zaczyna się zastanawiać, jeżeli masz do wywiercenia w ścianie dziurę, to będziesz to robić jakimś prostym drutem, czymkolwiek przez 3 godziny, czy wybierzesz jednak wiertarkę i zrobisz to w 3 minuty. To jest dość ciekawe, to jest naprawdę ogromna siła. Zobaczcie, jaka to jest ogromna siła tego, żeby zachować i podążać zasadami wbrew postępowi. Niesamowite zaangażowanie, wiara w zasady. What's your name? My name is George Duick. Where do you live? In Spanish Lookout, Belize. How old are you? 75. What is your occupation? I do business and contract work. How many children do you have? 6. All children, they are Mennonite? Yes, they're all Mennonites, and 3 boys and 3 girls. They live here
in Belize? One live in Canada. And they are traditional Mennonite, or they are like new type of the Mennonite? Well, they all grew up, born here in Belize, and they all talk the Plattdeutsch. And but they went to high school in San Ignacio. How many brothers and sisters do you have? I had 8 brothers and 5 sisters. They still alive? No, only 2 brothers and 3 sisters are alive. Do you have good relation with alive brothers? Yeah, I do have, yeah. George, thank you so much. A lot of thank you for interview, for time, for stories. It's big pleasure to listen about Mennonite community. It's my first time to meet the person Mennonite, and I hope that Polish people, they gonna learn from this video a lot of. Thank you so much. I thank you too for the visit, and it's interesting to have somebody from Poland come and visit us here in Belize. Thank you so much, George. See you in Poland. Okay, maybe, who knows. Bye bye. Bye. George pojechał. Moi drodzy, bardzo dziękuję za uwagę i za wysłuchanie i obejrzenie odcinka. Przyznam szczerze, że to było naprawdę niesamowite być tutaj i porozmawiać z Mennonitą, nowoczesnym Mennonitą, który opowiedział nam kawałeczek swojego życia. Mam nadzieję, że odcinek zmotywował Was do tego, aby poszerzyć wiedzę o Mennonitach i pogrzebać w internecie bądź w książkach. Żeby nie skłamać, to zrobienie tego odcinka zajęło mi cały Boży dzień. Cały Boży dzień. Sprawa wygląda następująco. Łapeczka, komentarz i poczta sandałowa. Co te kosiarki jeżdżą? Moi drodzy, ja tymczasem łapię stopa. No nie jest to najlepszy moment i czas na łapanie stopa, ale mam do zrobienia 25 km do miejscówki, gdzie będę spać dzisiaj. Więc zostawcie ślad po sobie koniecznie za materiał, poświęcenie i życie w drodze, życie z sandała. Dobra, ja tutaj łapię stopa, nie jest źle! Pozdro! Co tam myślicie, że już kończymy? Nie, jeszcze nie kończymy. To są smażone tacos z wołowiną. Wyglądają wspaniale, przyznam szczerze. Jest sos, jest ser. Matko, jakie to jest pyszne. Słuchajcie, w Belize tylko małe miasteczka. Małe miasteczka, dobre ceny, pyszne jedzenie. Tak można żyć. Przepyszne. Kończymy. Dobranoc.